Dziękuję bardzo za zaproszenie. W zasadzie większość tez, które chciałem Państwu przedstawić, były w pytaniach. Pewnie quiz by poszedł efektywniej, gdybyśmy mieli quiz po tym moim krótkim wystąpieniu. My byśmy razem ze współautorami tego projektu, z panią magister, z Polską, panem doktorem Broną, chcieli przedstawić Państwu obraz raka płuca w Polsce, który jest przedmiotem raportu. Pan prezes wspominał, że on jest dostępny dla Państwa. Wydaje się, że to taka syntetyczna wersja raportu, która podsumowuje obraz, leczenie, rokowanie, epidemiologię związaną z rakiem płuca w Polsce. To, o co myśmy pozwolili sobie zrobić, to nie jest jakieś specyficzne badanie, nie jest to jakieś nowe badanie de novo, tylko raczej analiza obecnej sytuacji, w związku z czym staraliśmy się przejrzeć różnego typu źródła informacji, źródła dotyczące informacji dotyczących epidemiologii, kliniki, dane kosztowe. Jak Państwo widzą, odwoływaliśmy się do różnych instytucji i to do instytucji, które bardzo często mają do czynienia z pacjentami albo z technologiami, które stosowane są dla pacjentów z rakiem płuc. Pierwsza taka teza, którą pozwoliliśmy sobie postawić, podkreślić, to, że rak płuca jest najczęściej diagnozowany nowotworem złośliwym, najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworu złośliwego, jednym z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych, stanowiącym także istotne obciążenie finansowe w Polsce. I to są w gruncie rzeczy pytania, to są tezy, wokół których pojawiały się te pytania, na które Państwo dobrze odpowiadali. Jeśli chodzi o epidemiologię, to warto zwrócić uwagę, że jest to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy. Ta czerwona tutaj linia to są oczywiście dane z Krajowego Rejestru Nowotworów. Jak Państwo widzą, rak płuca jest najczęściej diagnozowany, czyli zapadalność jest największa i jest także najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworu złośliwego. Tutaj nawet różnice między rakiem płuca a pozostałymi nowotworami są bardzo, bardzo wyraźne. No niestety na niekorzyść raka płuca. Jeżeli chodzi o kobiety, bo o to było pytanie, jakie jest rokowanie w grupie kobiet, no to tutaj też dobrze Państwo odczytali, że zarówno zachorowalność na raka płuc u kobiet, jak i umieralność z powodu raka płuc, no niestety rośnie. Jest to ważna przyczyna zgonu. Ta choroba niestety wiąże się z złym rokowaniem. Jeśli przyjrzeć się takim nowotworom, które są najczęściej rozpoznawanymi nowotworami, rak oczołkowy, rak piersi, rak jelita grubego, tak jak Państwo przyjrzą się 5-letnim przeżyciom, a to taki dość podstawowy wskaźnik rokowania poszczególnych w onkologii, to 5-letnie przeżycie dla raka płuca to jest no, niewiele ponad 13%. Jeżeli chodzi o obciążenie chorobą, to tutaj mówiąc o obciążeniu chorobą możemy mówić w zasadzie o różnych takich elementach ekonomicznych. Jednym z nich jest na przykład fakt taki, że oczywiście różne choroby powodują obciążenie choroby rozumiane jako lata życia skorygowane niesprawnością. To jest taka jednostka, która się dali, czyli disability adjusted life year. Każda choroba może powodować albo skrócenie życia, albo poprawę jakości tego życia, może powodować niesprawność i taką jednostką, którą WHO bardzo często w związku z tym wykorzystuje, aby te dwa elementy oddać z tej samej perspektywy, to jest właśnie DALI. Jeżeli się przyjrzeć tej jednostce, to rak płuca tutaj bardzo wyraźnie powoduje bardzo dużą stratę, znaczy bardzo duże konsekwencje, zarówno rozumiane jako rokowanie i przeżycie pacjentów, jak też niepełnosprawność. Rak płuca w 2014 roku generował największe po raku piersi koszty związane z absencją chorobową w Polsce. Tutaj bym chciał zwrócić uwagę, że to jest bardziej perspektywa, ją nazywamy w farmakoekonomice perspektywą społeczną, czyli tak zwanych uwzględniającą koszty pośrednie, koszty związane z tym, że pacjenci nie pracują, nie generują kredytu krajowego brutto, nie są aktywni zawodowo. Oczywiście te koszty znowu wynikają, bardzo w jakimś sensie są pochodną tej jednostki, bo wynikają ze skrócenia życia i z tego, że pacjenci niestety odchodzą w sile wieku, odchodzą wtedy, kiedy są jeszcze aktywni, też mogą być aktywni zawodowo, tudzież niestety sama choroba powoduje, że nie mogą podjąć pracy.
Leczenie raka płuca w Polsce jest niedofinansowane, a wydatki NFZ są znacznie niższe w porównaniu do innych krajów europejskich. To jest kolejna teza, którą chcielibyśmy podnieść. Teza, którą trzeba też jak gdyby widzieć w kontekście danych epidemiologicznych, które przedstawiałem wcześniej. Mianowicie, o to było pytanie, mianowicie o wydatki NFZ na programy onkologiczne w różnych typach nowotworów. No i jeżeli przyjrzymy się rakowi płuca, to jest te 2%, które było prawidłową odpowiedzią. I oczywiście to przede wszystkim jest kwestia, którą trzeba widzieć w kontekście epidemiologii, w kontekście tego, że jest to taki częsty typ nowotworu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że może mamy mało pacjentów do zaoferowania w tym obszarze. Wcale tak nie jest, o czym będę chciał Państwa za chwilę przekonać, w związku z czym niewątpliwie jest dysonans między rozpowszechnieniem, częstością występowania tej choroby, a wielkością, oczywiście w sensie procentowym kosztów, czy też wydatków NFZ-u przeznaczanych na raka płuca. I jeżeli mówimy oczywiście o finansowaniu, to dobrze jest to finansowanie widzieć także w kontekście bardziej międzynarodowym. To są dane dotyczące Unii Europejskiej. My zajmujemy 16 miejsce, to też było pytanie, 16 miejsce w takim rankingu wydatków na leczenie raka płuca, czyli na jedną osobę. Jak Państwo widzą, to jest istotnie niżej, istotnie poniżej średniej dla Unii Europejskiej. Kolejna kwestia, którą właśnie wynika z rozpowszechnienia, a także z wydatków na leczenie raka płuca, to jest kwestia tego, co tych pacjentów można zaoferować. W wytycznych klinicznych obecnie jest rekomendowanych wiele różnych terapii lekowych, wiele nowych, skutecznych terapii lekowych, to pewnie panowie klinicyści będą mogli lepiej skomentować. Wydaje się, że tutaj warto mówić o dwóch takich dużych grupach leków. Po pierwsze, lekach ukierunkowanych molekularnie, to znaczy stosowanych u konkretnych pacjentów z konkretnymi mutacjami genowymi. To powoduje, że to leczenie jest dedykowane dla wybranych grup pacjentów, u których spodziewane efekty są największe. I tutaj jak Państwo widzą, tych nowych molekuł jest naprawdę bardzo dużo. I druga grupa leków, to moglibyśmy mówić o lekach immunologicznych, lekach, które także są już często zarejestrowane przez EMA i FDA. Tutaj najbardziej taką obiecującą w tej grupie leków, grupą leków wydaje się być inhibitory PD1, PDL1, a więc ta grupa leków, z których, jak Państwo widzą, niektóre są już dostępne. Niestety głównym czynnikiem ograniczającym dostęp chorych do skutecznego leczenia onkologicznego w Polsce są ograniczenia budżetowe. Jeśli mówimy o ograniczeniach budżetowych, to proszę popatrzeć na ograniczony dostęp do terapii. To przytoczę może na pierwszy rzut oka jest mało wyraźne, ale pozwolą Państwo, że ja je szybko skomentuję. Mianowicie oczywiście tu mamy kolejne lata, tu mamy leki dostępne w Polsce i refundowane w Polsce. Natomiast niestety tutaj na czerwono leki, które są zarejestrowane, teoretycznie przynajmniej są dostępne, natomiast praktycznie nie są dostępne, dlatego że nie są refundowane. Gdybyśmy mieli zrekapitulować to przezrocznie, to niestety leki udowodnionej skuteczności, które zalecane są także w wytycznej praktyki klinicznej, nie są dostępne w Polsce, z pominięciem w zasadzie leków tylko takich jak chemioterapia, inhibitory EGFR, te nowe leki, wśród nich i leki o działaniu immunologicznym, i leki ukierunkowane genetycznie, często nie są dostępne. W tym kontekście trzeba także widzieć ewentualnie kryteria, którymi kieruje się Agencja Oceny Technologii Medycznych w ocenie zasadności refundacji leków. I tutaj pewnie dużo różnych takich, powiedział, technicznie brzmiących określeń, ale które pokrótce skomentuję, które powodują, że samej agencji w jakimś sensie jest nawet trudno pozytywnie oceniać te leki, dlatego że kryteria nie zawsze dobrze odzwierciedlają specyfikę tego obszaru terapeutycznego. Po pierwsze, płatnik, agencja oczekuje znacznego wydłużenia życia chorych, to niestety nie zawsze jest możliwe i chętnie lepiej jest mówić tutaj o względnych parametrach poprawy rokowania.
Często agencja odwołuje się do bezpieczeństwa długoterminowego. Ja nie muszę mówić Państwu, że to są leki, które często są bardzo krótko w ocenie klinicznej, w związku z czym takiego profilu, takich danych w chwili rejestracji leku trudno oczekiwać. My jesteśmy krajem, który odwołuje się do krotności produktu krajowego brutto per capita jako takiego parametru, który wyznacza próg opłacalności procedur medycznych, czyli w Polsce to jest trójkrotność PKB liczona na tak zwany koszt dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość. Nie wchodząc w szczegóły, bo to jest na pewno taki temat, który bardzo interesuje farmakoekonomistów, ale trzeba zwrócić uwagę, że w niektórych krajach, także na przykład w Wielkiej Brytanii, która jest takim swoistym, wzorcowym krajem, jeśli mogę powiedzieć, w kontekście wykorzystania tej jednostki do podejmowania decyzji, i tam funkcjonująca instytucja, jaką jest nasza Instytut for Clinical Excellence, ta instytucja, bardzo bym powiedział też retorystycznie podchodząca do kosztów woli, dostrzega potrzebę zwiększenia tegoż progu dla terapii onkologicznych. Pewnie warto też podkreślić, że my w Polsce mamy dostępne instrumenty prawne, które pozwalają zmniejszać efektywne koszty leczenia, tak zwane instrumenty dzielenia ryzyka, które dzięki ich zastosowaniu pozwalają efektywnie obniżyć koszt uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego. To jest w końcu bardzo ważne kryterium, czyli zbyt wysokie wydatki dla NFZ-u. No niestety nie wiemy, co to znaczy wysokie, tak? Czy 10 milionów to jest przerażająca liczba, czy to jest 100 milionów. Oczywiście to jest pewnie też zależne i pochodną o jak częstych, jak bardzo rozpowszechnionych chorobach mówimy, ale niewątpliwie mamy tutaj pewnego typu narzędzia, które mogą te problemy rozwiązywać. Po pierwsze to jest ograniczenie populacji. U nas większość tych nowych leków, szczególnie leków onkologicznych, jest dostępnych w programach lekowych, a te można tak zdefiniować, aby objąć leczeniem pacjentów w największym stopniu korzystających z leczenia, przez to też jakby monitorować i zarządzać tą liczbą pacjentów leczonych, a tym samym także całkowitymi wydatkami. No i tutaj także można stosować te instrumenty, o których wspominałem wcześniej, które mogą ograniczać całkowite koszty. Warto w tym momencie odwołać się także do pewnej szczególnej inicjatywy klinicystów, inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, która to inicjatywa, jak mniemam, mamy autorów także na sali, przede wszystkim wynika z tego, że klinicyści widzą potrzebę refundacji tych leków, zdają sobie sprawę też z ograniczonych zasobów, w związku z czym starają się pomóc decydentowi w Polsce podejmować decyzje w oparciu o taki algorytm, który pokazuje, jak dużą wartość kliniczną niosą ze sobą poszczególne leki. Tak abyśmy mogli mówić o danym leku, tak bym powiedział, w sposób bardziej kwantyfikowany, czy to jest naprawdę duża korzyść kliniczna, czy tylko umiarkowana korzyść kliniczna. Dla mnie osobiście ten algorytm jest o tyle interesujący, że takich algorytmów podobnych mamy kilka opublikowanych na świecie, ale tylko ten jedyny, który jest, zresztą autorami są klinicyści, odwołuje się także do tych względów ekonomicznych, czyli do kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość. Stąd też wykorzystanie tegoż algorytmu niewątpliwie może być sposobem na zwiększenie dostępności do innowacyjności leków onkologicznych, albo przynajmniej na priorytetyzację w tym obszarze, tak? Czyli co najpierw powinno być refundowane ze środków publicznych. Innym rozwiązaniem, ciekawym, aczkolwiek ono oczywiście wymaga pewnego, no już nawet nie mówię o woli politycznej, ale także pewnego rozwiązania prawno-formalnego, to jest oczywiście tworzenie dodatkowych funduszy na leczenie onkologiczne. Fundusz Walki z Rakiem może być takim rozwiązaniem, zresztą zaproponowanym przez obecnego wiceministra, zaproponowanego uprzednio, przed tym, zanim pan minister podjął swoje obowiązki w Ministerstwie Zdrowia. I tutaj to rozwiązanie znowu bardzo specyficzne i bardzo, bym powiedział, no, o tyle skomplikowane, że ja mam tylko jedno przezrocze na temat tego rozwiązania, ale warto podkreślić, że to rozwiązanie mówi o wygenerowaniu pewnych dodatkowych pieniędzy, dodatkowego funduszu, co bardzo ważne, z dodatkowych, nieobowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Czyli dla tych, którzy by chcieli, można byłoby takie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne na dodatkowe oczywiście usługi medyczne przyjąć i w ramach składki
niewielka część tej składki byłaby odprowadzana na fundusz walki z rakiem i ten fundusz walki z rakiem mógłby dawać taką swoistą szansę na refundację po pierwsze tych leków, które zostały zaopiniowane przez agencję, ale nie była to pozytywna rekomendacja, czy też nie było takiej rekomendacji i do czasowej ewaluacji coś na zasadzie takiego wczesnego dostępu do leczenia można było zaproponować. Podsumowując więc, w tych 4 obszarach, bo na nich się zaprowadziliśmy, jeżeli chodzi o epidemiologię, to jest i obciążenie chorobą, to jest częsty typ nowotworu związany ze złym rokowaniem niestety. Jeżeli chodzi o wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia, to one na pewno proporcjonalnie tutaj są no jednak niewielkie. Na pewno istnieje tutaj obszar do zwiększenia tych nakładów. Ja już nie mówię o wartościach bezwzględnych, tylko staraliśmy się Państwu pokazać względne wartości w stosunku do innych chociażby programów onkologicznych, czy do innych krajów, tak żeby mówić o tym, czy to powinno być zwiększone, jaki powinien być kierunek tych zmian i to niewątpliwie wskazuje wyraźnie, że to zwiększone finansowanie jest niezbędne. Mamy ograniczony dostęp do tych nowoczesnych metod terapeutycznych, o których mówiłem. W zasadzie chemioterapia inhibitor IGFR to są jedyne leki dostępne na chwilę obecną, a mamy bardzo skuteczne, także dobrze oceniane przez klinicystów leki innowacyjne i dobrze jest mówić o tym, że w Polsce dostępne są uwarunkowania prawne, które pozwalają na oczywiście podjęcie finansowania w tej materii, tylko oczywiście trzeba wykazać tej materii wolę. Miejmy nadzieję, że to się będzie w Polsce zmieniać. Co do zaleceń, jeśli moglibyśmy próbować przekuć to zalecenia, to na pewno oczywiście priorytetem jest to, aby zmniejszyć dali, to znaczy zmniejszyć dali związane z rakiem płuca, więc poprawić rokowanie, także zmniejszyć niesprawność. Wydaje się, że w tym celu niezbędne jest poprawa w zakresie diagnostyki i profilaktyki oraz zwiększenie udziału leczenia skojarzonego. To jest taki element, który może mało jest zaadresowany w naszym raporcie, tylko że nasz raport głównie dotyczy leczenia farmakologicznego, ale to jest bardzo ważna uwaga. Nie chciałbym, żebyśmy myśleli tylko o tym, że leki tutaj będą jedynym rozwiązaniem. Oczywiście to trzeba widzieć właśnie całego systemu i jego funkcjonowania. Wprowadzenie finansowania innowacyjnych leków o udowodnionej skuteczności to także będzie niewątpliwie ważny element, w tym także leków w tak zwanym wczesnym dostępie, czyli wtedy, kiedy nie ma jeszcze dostępnych badań 3. fazy. Jest to taki temat, który w Polsce rzadko jest podejmowany. Państwo pewnie to wiedzą, że mamy bardzo długi czas od rejestracji leków do refundacji, w zasadzie jeden z najdłuższych w Europie. I to powoduje, że tak naprawdę trzeba mówić także o prędkości tych decyzji refundacyjnych, bo ich odwlekanie to powoduje, że ci pacjenci w tak zwanym międzyczasie niestety nie mogą skorzystać z tych terapii. No i pewnie swoiste podejście także do tego obszaru w kontekście oceny technologii medycznych. Sam fakt już zwiększenia nakładów NFZ na leczenie onkologiczne, czy też poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. Dziękuję.